Dzień dobry. Witamy Państwa na konferencji poświęconej wynikom Grupy Asseco za 9 miesięcy 2021 roku. Na dzisiejszej konferencji przedstawimy Państwu jak zawsze rzeczy dotyczące naszej działalności, a również tematy dotyczące naszych finansów. Nasza konferencja będzie podzielona na 3 części. W pierwszej części Marek Panek, wiceprezes Asseco Poland, przedstawi działalność naszej grupy. W drugiej części Karolina Żońca-Bajorek przedstawi tematy dotyczące finansów, a w trzeciej części, tak jak zawsze, będziemy dla Państwa dostępni, jeżeli chodzi o pytania. W narzędziu, które Państwo używają w transmisji, na dole jest możliwość zadawania pytań w czacie, także prosimy wysyłać pytania, można już wysyłać w trakcie trwania prezentacji i na końcu będziemy starać się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Zapraszam na pierwszą część prezentacji Marka Panka. Marek, zapraszam Cię. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i z przyjemnością opowiem o tym, co działo się w pierwszych 3 kwartałach w Grupie Asseco. A był to okres dla nas wszystkich bardzo udany i myślę, że wszyscy ci z Państwa, którzy już zapoznali się z naszym raportem, przeczytali to, co się w nim znajduje, mam nadzieję, że podzielają to moje zdanie. Zacznę tradycyjnie od takiego slajdu podsumowującego i myślę, że większości z Państwa wyda się on znajomy, bo rzeczywiście te trendy, te rzeczy, które podkreślamy na tym slajdzie, to są rzeczy, o których mówimy już od praktycznie początku 2021 roku, bo ten 3 kwartał to nie było nic innego jak tylko kontynuacja tych wszystkich trendów, które obserwowaliśmy do tej pory. Patrząc na podstawowe parametry rachunku wyników, czyli przychody, zysk operacyjny, zysk netto, widzicie Państwo, że można tutaj być naprawdę zadowolonym, bo to są takie solidne wzrosty w przychodach 18%, w zysku operacyjnym 24%, a w zysku netto nawet 27%, więc z tego powodu myślę, że można być bardzo zadowolonym. To jest wynik tego, że na rynku obserwujemy wzmożone zainteresowanie cyfryzacją, przyspieszone procesy cyfryzacji we wszystkich instytucjach i to sprawiło, że ciągle mamy co robić. To sprawiło, że ta pierwsza część roku to był dla nas okres bardzo wytężonej pracy, a efekty tego widzicie Państwo w postaci tych liczb. Praktycznie we wszystkich segmentach naszej działalności, zarówno tych geograficznych, jak i sektorowych, widzimy takie solidne dwucyfrowe wzrosty przychodów. Umacniamy naszą pozycję na rynkach zagranicznych, czyli innymi słowy nie zwalniamy, jeśli chodzi o działalność M&A-ową, o nowe akwizycje i do tej pory w tym roku dołączyło do nas 14 nowych spółek. No i również patrzymy pewnym optymizmem w przyszłość. Widzimy dwucyfrowy wzrost portfela zamówień praktycznie w każdym segmencie geograficznym, w którym działamy. Idąc troszeczkę bardziej do szczegółów, zacznę od podstawowych liczb, czyli tak, przychody ze sprzedaży. Tutaj osiągnęliśmy poziom prawie 10 miliardów 300 milionów i to było 18% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ja sobie przypominam, że jeszcze 2 lata temu cieszyliśmy się, bo 10 miliardów przekroczyliśmy w przychodach rocznych. Dzisiaj tą kwotę osiągnęliśmy już po 3 kwartałach, więc myślę, że jest to też powód do zadowolenia. W oprogramowaniu własnym i usługach własnych wzrośliśmy o 16%, przekraczając kwotę 8 miliardów 100 milionów. To przypomnę, to jest ta nasza podstawowa, główna działalność całej grupy. Jeśli chodzi o EBITDA, prawie 1 600 milionów i 16% wzrost. EBIT 1 280 milionów i 24% wzrost. I na koniec zysk netto non-IFRS wzrósł o 27% i osiągnął, czy zbliżył się do 390 milionów. Myślę, że wszyscy z takich wyników możemy być zadowoleni. My jako zarząd na pewno tacy jesteśmy i cieszymy się i z optymizmem patrzymy na końcówkę tego roku i zabieramy się również za budżetowanie roku kolejnego. Tradycyjne slajdy, które po każdym kwartale pokazujemy, czyli podział naszej sprzedaży ze względu na sektory, w których działamy. Tutaj widzicie Państwo, że liderem są przedsiębiorstwa i stanowią 41% naszej sprzedaży. Bankowość to jest 35% i instytucje publiczne 24%.
Oczywiście ta struktura nie jest żadnym celem, to jest pokazanie tylko, że jesteśmy dobrze zdywersyfikowani, że ta nasza sprzedaż rozkłada się, no nie powiem równomiernie, ale bardzo stabilnie na poszczególne segmenty, w których działamy. No i na słupkach widzicie Państwo, jak na przestrzeni ostatnich 5 lat ta sprzedaż w poszczególnych sektorach ładnie rosła. Jeśli chodzi o podział sprzedaży na rynki, na których działamy, tutaj liderem jest nasz segment Formula Systems, segment izraelski, który przyniósł nam 64% całej sprzedaży. Na drugim miejscu jest ASECO International, 25%, no i Polska pozostałe 11%. To jest oczywiście dowód tego, że ta nasza działalność akwizycyjna, ekspansja zagraniczna, akwizycje spółek poza Polską okazały się dobrym pomysłem i przynoszą w tej chwili bardzo dobre rezultaty. No i znowu na słupkach widzicie Państwo, że praktycznie w każdym segmencie w ostatnich latach notowaliśmy wzrosty. Jeśli chodzi o podział zysku operacyjnego na te poszczególne segmenty geograficzne, tutaj ten rozkład jest troszeczkę inny. Izrael 57%, czyli troszeczkę mniej niż udział przychodów, natomiast Polska przy 11% przychodów przyniosła 17% zysku operacyjnego, co jest dowodem na to, że ta działalność w Polsce jest troszeczkę bardziej rentowna. Jeśli chodzi o ASECO International, tutaj ten udział jest bardzo podobny, czyli 25% sprzedaży i 26% zysku operacyjnego. Tradycyjnie krótkie takie podsumowanie biznesowe tego, co dzieje się w poszczególnych segmentach. Cała sprzedaż całej grupy wzrosła o 18%, osiągnęła prawie 10 miliardów 300 milionów złotych i tutaj warte podkreślenia jest to, że praktycznie nie było tutaj efektu różnic kursowych. To naprawdę był on bardzo znikomy. My w ubiegłych latach mieliśmy takie okresy, takie kwartały, kiedy te różnice kursowe w jakiś tam znaczący sposób wpływały na wzrosty sprzedaży, natomiast w tym roku wzrost sprzedaży spowodowany jest czysto działalnością czy wzrostem organicznym i przejęciami, które realizowaliśmy czy w ubiegłym, czy również w tym roku. Zaczynając od Polski, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na 3 elementy. W ogóle sprzedaż segmentu polskiego wzrosła nam o 11% i tutaj podkreślamy na pewno kontynuację istotnych projektów w sektorze administracji publicznej, projektów wieloletnich, które podpisaliśmy i w końcówce 2019 roku, i w 2020 roku, jak również niektóre z nich w tym roku. I to naprawdę widać w tych wynikach sektora publicznego w Polsce. Bardzo dobrze ma się również rynek opieki zdrowotnej. Tutaj to, mogę już dzisiaj powiedzieć, będzie rekordowy rok tego segmentu w ASECO Poland i cieszymy się, bo mamy coraz więcej pracy, coraz więcej projektów, coraz więcej szpitali decyduje się na nasze rozwiązania. No i trzecia rzecz, którą podkreślam, to jest umocnienie pozycji ASECO Data Systems, czyli naszej spółki zależnej w 2 obszarach. Po pierwsze w obszarze Smart City i tutaj pamiętacie Państwo projekt ŚKUB, który realizowaliśmy przez wiele lat. W tej chwili ten projekt dostał jakby drugie życie. Podpisaliśmy nową umowę na rozwój i utrzymanie tego systemu. No i również analogiczny projekt zaczęliśmy realizować w Trójmieście, projekt o nazwie InnoBaltica. No i nie zapominajmy, że w ASECO Data Systems mamy ten nasz biznes, który nazywamy usługami zaufania, czy inaczej mówiąc podpisem elektronicznym i to jest również obszar, w którym rozwijamy się bardzo szybko. Jeśli chodzi o Formule Systems, tutaj widzicie Państwo ponad 20% wzrost, dokładnie o 21% wzrosła nam sprzedaż rok do roku i tutaj właściwie ze wszystkich spółek, które mamy w formuli, można być zadowolonym. Wszystkie z nich urosły, wszystkie z nich zanotowały wzrosty sprzedaży. Ponad 50% tego wzrostu wynika ze wzrostu organicznego, natomiast pozostałe 40 parę procent to jest efekt akwizycji, które były realizowane w tym czy również w tamtym roku. Jeśli chodzi o ASECO International, tutaj widzicie Państwo 14% wzrost sprzedaży. Podkreślamy 2 rzeczy.
po pierwsze istotny wzrost sprzedaży rozwiązań ERP, czyli praktycznie wszystkie spółki, które mamy w holdingu Asseco Enterprise Solutions, zanotowały solidne dwucyfrowe wzrosty. No i również bardzo dobrze ma się biznes w Asseco Southeastern Europe i to we wszystkich obszarach biznesowych, czyli w płatnościach, w bankowości i w rozwiązaniach dedykowanych. Przeskakując w tej chwili do poszczególnych sektorów, w których działamy, zaczniemy od bankowości i finansów. Tutaj na całej grupie mamy 12% wzrost, przekroczyliśmy 3,5 miliarda sprzedaży. Największym kontrybutorem jest Formula Systems, która przyniosła nam ponad 2 miliardy 400 milionów i wzrosła o 13%. I tutaj w Formuli myślę, że warto powiedzieć o jednej rzeczy, o Sapiensie. My o tym Sapiensie może troszeczkę mniej zwykle mówimy, natomiast pamiętajmy, że to jest świetna firma, która ma w tej chwili ponad 600 klientów, firma, która ma zdolność pozyskiwania mniej więcej 25-30 nawet klientów rocznie, co jest bardzo dużo, bo to oznacza praktycznie co 2 tygodnie nowego klienta na często bardzo duży projekt. I to, co jeszcze powiem o Sapiensie. Sapiens radzi sobie w tej chwili bardzo dobrze w Europie. Pamiętamy, to jest firma o korzeniach izraelskich, która miała bardzo dużo biznesu w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili od pewnego czasu również bardzo aktywnie działa w Europie i dzisiaj ponad 50% przychodów Sapiensa pochodzi z Europy. Ja przypomnę, że Sapiens ostatnio dokonał kilku akwizycji w Europie, firma niemiecka, firma hiszpańska, firma duńska, no i to wszystko sprawia, że ta pozycja właśnie na rynku europejskim Sapiensa staje się coraz większa. Również w bankowości i finansach radził sobie bardzo dobrze Matrix i Magic, chociaż zwłaszcza w przypadku Magica ta działalność w sektorze bankowym jest już dużo mniejsza niż chociażby Sapiensa. Jeśli chodzi o Asseco International, tutaj 15% wzrost, 850 milionów sprzedaży i tutaj, tak jak już mówiłem, Asseco Southeastern Europe to jest ta część Asseco, która tutaj właśnie najmocniej kontrybuuje i tutaj podkreślamy ten najszybszy, największy wzrost w obszarze płatności, czyli w tej spółce, którą znacie Państwo pod nazwą Payten. Również Asseco Central Europe radzi sobie dobrze w sektorze bankowości i finansów. Nowe projekty w ubezpieczeniach. Tutaj sygnalizowaliśmy kwartał temu podpisaną umowę dla takiego międzynarodowego gracza ubezpieczeniowego. Ta umowa jest w tej chwili w realizacji. No i cieszy nas również wzrost sprzedaży w tej naszej portugalskiej spółce Asseco PST, wsparty dodatkowo akwizycją, którą ta spółka dokonała w kwietniu tego roku, czyli to był zakup takiej niedużej portugalskiej spółki o nazwie Finantech. Jeśli chodzi o Polskę, tutaj możecie Państwo zaobserwować, że jeśli chodzi o sprzedaż, jest, można powiedzieć, płasko, natomiast cieszymy się z kilku aspektów, kilku elementów, które tutaj mają miejsce. Po pierwsze, to my realizujemy długoterminowe umowy rozwojowe, długoterminowe umowy maintenance'owe i to jest bardzo poważny strumień w naszych przychodach i to jest nasze bezpieczeństwo. Natomiast cieszymy się, bo cały czas, pomimo że mogłoby się wydawać, że czas wymiany systemów korowych no już minął, może nie bezpowrotnie i że tych projektów jest coraz mniej, to cieszymy się, że takie projekty realizujemy, bo w tym roku mamy 3 nowe, stosunkowo duże wdrożenia systemów korowych w Polsce i no to jest jakby budowa jakby tego strumienia rozwojowego i maintenance'owego na przyszłe lata. Przejdźmy dalej. Kolejnym sektorem jest sektor przedsiębiorstw. Tutaj na całej grupie mamy 26% wzrost. Sprzedaż osiągnęła prawie 4 miliardy 200 milionów i tutaj najszybciej rósł Izrael, tutaj o 30% aż można powiedzieć i osiągnął sprzedaż 2 miliardy 740 milionów. Tutaj głównym graczem w sektorze przedsiębiorstw jest Matrix i drugi z kolei Magic. Pamiętajmy też, że Formula dokonała nowej akwizycji w kwietniu tego roku. To była spółka ZAP, spółka, która działa głównie w sektorze przedsiębiorstw i ona przez te 2 kwartały, kiedy jest z nami w tym roku, dołożyła do tej sprzedaży prawie 100 milionów złotych. To jest, przypomnę, taki nowy biznes, w którym do tej pory nie mieliśmy, coś na pograniczu e-commerce, coś na pograniczu portali takich dla konsumentów detalicznych, biznes, w który
mocno wierzymy i który dzisiaj, jak obserwujemy, nie tylko w Izraelu, zresztą bardzo fajnie się rozwija. Jeśli chodzi o ASECO International, tutaj mamy 18% wzrost i tutaj jeszcze raz podkreślę bardzo dobrą sytuację w sektorze ERP. Wszystkie spółki, zarówno niemiecka, jak i czeska, jak i słowacka, radzą sobie, jak i polska, oczywiście ASECO Business Solutions, radzą sobie bardzo dobrze. Najdynamiczniej rósł nasz biznes niemiecki, który zanotował ponad 20% wzrost przychodów. To, co jeszcze tutaj warto wspomnieć, to dobre wyniki sprzedażowe spółki CEIT. Spółka może nie jest jakaś wielka, to jest spółka, przypomnę, słowacka, działająca w tym tak zwanym obszarze Industry 4.0 i to jest spółka, no cieszymy się z tego, bo ta spółka rzeczywiście w ubiegłym roku w wyniku pandemii miała troszeczkę trudniejszy okres, ponieważ branża motoryzacyjna, która jest jej głównym klientem, no, zanotowała przestoje, wręcz zatrzymała produkcję, zastopowała projekty i dzisiaj cieszymy się, że to wszystko wraca do normy, wraca na właściwe tory i ta spółka no, jakby odzyskuje dawny potencjał. Jeśli chodzi o segment polski, tutaj 18% wzrost, prawie 270 milionów. Tutaj podkreślamy kontynuację współpracy z grupą Polsat Plus, czyli realizacja tego dużego projektu transformacji systemów informatycznych. To w skrócie mówiąc idzie dobrze, są pierwsze efekty w postaci uruchomienia produkcyjnego pewnych elementów systemu. No i wzrost sprzedaży tych usług zaufania w ASECO Data Systems, o których już mówiłem, czyli podpis elektroniczny, który też w dużej części sprzedawany jest właśnie do sektora przedsiębiorstw. Na koniec instytucje publiczne, wzrost 16% w całej grupie, przekroczone 2,5 miliarda. Tradycyjnie największym kontrybutorem jest grupa Formula, prawie 1,5 mld sprzedaży i 20 milionów sprzedaży i 20% wzrost. Tutaj głównym graczem jest Matrix, który realizuje sporo projektów rządowych. Cieszymy się, że wreszcie tam po kilku latach, powiedzmy, jakichś tam zawirowań politycznych, niemożności uchwalenia budżetu, wreszcie to się stało. Budżet na przyszły rok został zatwierdzony nie tak dawno i to też stwarza jakby nowe perspektywy projektów właśnie w sektorze publicznym, w których miejmy nadzieję również Matrix będzie czerpał korzyści, będzie w nich uczestniczył. ASECO International, płasko, tutaj głównym graczem jest ASECO Central Europe i ASECO South Eastern Europe. Ta sprzedaż jest na poziomie podobnym jak w tamtym roku, natomiast w Polsce mamy znaczący 18% wzrost i to jest wynik tego, o czym mówiłem już na samym początku, czyli tych wieloletnich projektów, że tutaj wymienię takich klientów jak ZUS, jak NFZ, jak ARIMR, jak KRUS, jak Ministerstwo Sprawiedliwości. To są wszystko umowy, które podpisaliśmy w 2020, nawet w 2019, również w tym roku i to są umowy, które też jeszcze będziemy realizować w przyszłym roku. No i jeszcze raz podkreślę dobrą sytuację w obszarze opieki zdrowotnej i te projekty dotyczące Smart City, czyli wspomniany już kontynuacja czy rozwój Szkupu oraz nowy projekt na Pomorzu o nazwie InnoBaltica. Nie zatrzymujemy się, jeśli chodzi o poszukiwania nowych spółek. Efektem tych poszukiwań są akwizycje, których dokonaliśmy w tym roku. Dla przypomnienia, 14 nowych spółek dołączyło do grupy ASECO w tych pierwszych 3 kwartałach. Głównie to były akwizycje, jak Państwo widzicie, na rynku izraelskim i na rynku europejskim dokonane za pośrednictwem Formuli w Izraelu i głównie ASECO South Eastern Europe w Europie. Tutaj w tych prostokątach takich zaznaczonych są 3 spółki, które dołączyły do nas w ostatnim kwartale. Dobrze mają się wszystkie obszary kompetencyjne, w których działamy, czyli te większe jak bankowość i finanse, ERP, płatności, ubezpieczenia, jak również te mniejsze, ale jakby o nie mniejszym znaczeniu, tym bardziej, że takie bardzo dzisiaj modne jak rozwiązania chmurowe, jak cybersecurity, jak robotyka i tutaj też zajmujemy coraz bardziej znaczącą pozycję na tle całego rynku.
Chcieliśmy przypomnieć o naszym Asseco Cloud, przypomnieć z tego powodu, że już wcześniej anonsowaliśmy, że taką spółkę powołujemy. To jest spółka, do której przenieśliśmy wszystkie nasze zasoby związane z działalnością dotyczącą chmury szeroko pojętej i ta spółka od września rozpoczęła działalność operacyjną. Wcześniej informowaliśmy o założeniu tej spółki, o pewnych przygotowaniach do działalności operacyjnej. Dzisiaj stało się to faktem. Ta spółka działa. Spółka ma 5 data center w tych miastach, które Państwo widzicie na ekranie. Tam mieści się 500 nowoczesnych serwerów, ale to, co jest dużo ważniejsze, mamy 400 klientów, którzy korzystają dzisiaj z naszych usług. W 90% ta działalność oparta jest na usługach abonamentowych, czyli właśnie to, co najczęściej rozumiemy pod pojęciem chmury, płatność za usługę, za to, że dostarczamy nasz software, nasze rozwiązania w opłatach abonamentowych w formie subskrypcji. No i mamy dzisiaj na pokładzie około 90 osób wykwalifikowanych z certyfikatami potwierdzającymi ich wysokie kompetencje w tym, co robią. No i na koniec nasz backlog, 17% wyższy niż to, co pokazywaliśmy w analogicznym okresie ubiegłego roku, co myślę jakimś optymizmem nas napawa i pozwala nam optymistycznie myśleć o końcówce tego roku. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w tej chwili w fazie budżetowania i myślimy już dużo dalej, myślimy o tym, jak będzie wyglądał rok 2021. Także ja dziękuję bardzo, oddaję głos Karolinie. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa. Szybki rzut oka jeszcze raz na podsumowanie naszego rachunku wyników po 9 miesiącach. Potwierdza się to, co mówiliśmy Państwu już po półroczu. Bardzo podobne trendy, narastająco za cały okres widzą Państwo, że przychody rosną nam plus 18%, natomiast samo Q3 to jest plus 19%. Tak jak Marek mówił, przekroczyliśmy 10 miliardów na tym topline, natomiast 8 miliardów 100 milionów na przychodach z oprogramowania i usług własnych. Potwierdza się również to, że dynamika tego wskaźnika EBITDA jest troszkę niższa niż dynamika EBIT-u, 16 versus 23%. Wynika to z tego, że te wydatki kapeksowe w okresie pandemii naturalnie troszkę się osłabiły. W związku z tym koszty amortyzacji, które są składnikiem EBITDA, rosną wolniej. Natomiast zysk z działalności operacyjnej to jest wzrost 23%, samo Q3 to jest wzrost 25%. Tutaj należy pamiętać o tym, że Q3 roku 2020 to był jeszcze okres takich początków budowania tej dobrej koniunktury wynikającej ze zwiększonego popytu na nasze usługi i ze zidentyfikowanych potrzeb klientów, które gdzieś tam konsekwencją pandemii były. Więc te dynamiki w tym trzecim kwartale są bardzo zadowalające. Jeśli chodzi o dalszą część rachunku wyników, to ten trend, o którym też mówiłam po półroczu, czyli im niżej w dół rachunku wyników, tym dynamiki większe, utrzymuje się. Jest to oczywiście konsekwencją tego, że szybciej rosną nasze operacje, które są średnio bardziej rentowne i które konsolidujemy większym procentem na tym bottom line. Stąd na poziomie zysku netto, który za sam trzeci kwartał wyniósł 120 milionów, ta dynamika to jest 33%. Jeśli chodzi o ujęcie danych narastająco, należy tutaj pamiętać o tym, że mieliśmy w tych danych efekt zdarzeń jednorazowych, nie w Q3, a w Q2 rozliczenie transakcji z Airstylem, a właściwie sprzedaży udziałów w tej spółce. Przypomnę tylko, że to na poziomie, widać to w linijce transakcji M&A, te 12 milionów na plusie, to jest w dużej
dużej mierze wpływ właśnie tej sprzedaży. Na tym poziomie to było 23 miliony, a na poziomie zysku netto 18 milionów. Myślę, że na uwagę zasługuje jeszcze na jakiś komentarz zasługuje jeszcze efektywna stawka podatkowa. Tutaj niższa stawka niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Jest to wynik tego, że teraz w tym roku rozliczamy ulgi innowacyjne przez cały rok, natomiast w ubiegłym roku pamiętają Państwo, że my mieliśmy bardzo niską efektywną stawkę podatkową w jednostce dominującej w Q4, a to było wynikiem tego, że rozliczyliśmy jednorazowo ulgę IP Box właśnie w wynikach czwartego kwartału. Jeśli chodzi o wyniki finansowe spółek poszczególnych, to segment Asseco Poland, no najdynamiczniej nam rosnący. Tutaj myślę Asseco Poland jako jednostka dominująca, no imponujący wzrost zysku operacyjnego no na IFRS. Widać tutaj plus 50 milionów, także bardzo dobre wyniki. No w dużej mierze, tak jak Marek powiedział, drive'owane tą dobrą sytuacją w administracji publicznej, w obszarze zdrowia. Stabilne bardzo wyniki w bankowości. Tu Marek mówił o tych nowych projektach, które udało nam się z sukcesem albo wykonać już w tym kwartale, albo zdobyć i one będą gdzieś tam kontrybuowały w tych wynikach w przyszłych kwartałach. To, co jest ważne, to w bankowości jeszcze należy pamiętać o tym, że my jesteśmy w takiej fazie mocnego inwestowania w rozwiązania chmurowe. Pamiętają Państwo, że mówiliśmy o tym, że budujemy wspólną platformę informatyczną dla banków spółdzielczych, inwestujemy tam w nowe rozwiązania. Część z tych inwestycji jest ujęta już w PNL-u tego roku, stąd bardziej płaskie wyniki w tym obszarze, stabilna sytuacja w segmencie przedsiębiorstw. Tutaj też cieszymy się, bo duże projekty dowiezione z sukcesem w tym okresie, który właśnie raportujemy. W Asseco Data Systems Marek mówił o projektach Smart City, o dobrych wynikach w podpisie elektronicznym. Myślę, że warto podkreślić też, że fajne wyniki i do udanych rok zaliczy ten obszar szkoleń, zarówno w tym wymiarze usługowym, jak i software'owym. Pozostałe spółki stabilnie, zgodnie z oczekiwaniami. Tutaj mamy taką fazę rozwoju, siania w obszarze chmury, czyli pierwszy kwartał działania, zaczątków działania Asseco Cloud, także takie reformowanie strategii w koncercie, czyli obszar cyber security, więc myślę, że tutaj będziemy szerzej przy końcu roku też o tych mniejszych spółkach opowiadać. Jeśli chodzi o segment Formula Systems, to wzrosty wszędzie, stabilna rentowność, delikatna poprawa rentowności, jeśli chodzi o ujęcie non-IFRS, więc tutaj trzeba zawsze pamiętać o tych kosztach share-based payment i PPA-ów, które te wyniki obciążają, jak patrzymy na rentowności tych spółek. Drobna zadyszka w Stanach Zjednoczonych w Matrixie utrzymująca się, głównie tam w obszarze bankowości, natomiast z drugiej strony na przykład taki niedoceniany pewnie troszkę do tej pory Magic, który bardzo dobre wyniki w tym segmencie placementu w Stanach Zjednoczonych po tych 3 kwartałach zanotował. Sapiens, tak jak Marek powiedział, duże wzrosty w Europie, bardzo fajne wyniki w tym obszarze L&P, troszkę bardziej płasko w Stanach Zjednoczonych również. Jeśli chodzi o segment Asseco International, to tutaj rynek środkowoeuropejski, stabilna sytuacja w ACE, może pewne znaki zapytania, jeśli chodzi o ten public. Tam trzeba pamiętać, że dość dynamiczna sytuacja polityczna, która gdzieś tam zawsze rykoszetem się na tej działalności naszej w publicu odbija. Natomiast tutaj fantastyczne wyniki tego segmentu ERP, dwucyfrowe wzrosty i tutaj taką gwiazdą okazuje się to Asseco Solutions w Niemczech. Będziemy tam pewnie w 4. kwartale troszkę więcej inwestować, zatrudniać nowych pracowników. Tam bardzo fajnie się buduje ten pipe sprzedażowy.
Także będziemy zatrudniać tutaj zasoby. Ale w pozostałych tych spółkach tego obszaru też bardzo fajnej dynamiki, dobre wzrosty. Rynek południowo-wschodniej Europy, czyli ASECO Southeastern Europe, no tutaj zarówno payment, jak i banking, jak i dedicated solutions, bardzo fajne wyniki, dobra, poprawiająca się rentowność, wynikająca też z takiego lepszego sales mixu, więcej sprzedanych licencji w tym okresie, stąd poprawa tych wyników. Jeśli chodzi o rynek zachodnioeuropejski, PST, poprawne, zgodne z oczekiwaniami wzrosty na przychodach, na rentowności. Pozostałe spółki dość stabilnie. Tutaj pewnie może troszkę dziwić to, że mamy wzrosty zarówno na przychodach, jak i na wyniku operacyjnym, natomiast jest dość płasko na tej kontrybucji, ale to jest efekt tego, że w kwartale trzecim 2020 roku mieliśmy osłabienie złotówki, co spowodowało dodatni efekt na przeliczeniu kursów walut i na naszej ekspozycji eurowej, którą mamy w ASECO Western Europe. To była skala o ponad 5 milionów złotych, więc jakby to zdjąć, to te dynamiki będą podobne i zgodne z oczekiwaniami. Także tak by to wyglądało w ujęciu na spółki. Jeśli chodzi o cash flow i ten wskaźnik, który oglądamy sobie wspólnie, czyli cashowość EBIT-u w ujęciu ostatnich 12 miesięcy, na poziomie grupy wskaźnik, który nam się mieści w range'u 82%. Przypomnę, że my sobie mówimy, że bezpieczny poziom tego wskaźnika to jest między 80 a 120%. Troszkę gorzej, troszkę poniżej jesteśmy w Formula Systems. Tutaj głównie za sprawą spółki Matrix IT. Natomiast jest to temat przejściowy i Matrix tłumaczy to głównie tym, że tam też były perturbacje na poziomie budżetu kraju, który dopiero w tym miesiącu został zatwierdzony po bodajże 2 czy nawet więcej latach i te płatności z Pawlika powinny się uwolnić w następnych kwartałach. Natomiast jeśli chodzi o segment ASECO International i segment ASECO Poland, wskaźniki na przyzwoitym poziomie, poprawiające się w Q3. Myślę, że warto pamiętać o tym, że Q4 poprzedniego roku to był taki moment, kiedy dość dużo środków publicznych zwłaszcza wpłynęło do spółek i nasza cashowość właściwie w każdym segmencie przekroczyła 160%. I to jest trochę tak, że wtedy cash flow operacyjny wyprzedził EBIT, natomiast przez te następne 3 kwartały tego roku ten trend był odwrotny, znaczy cash flow goni EBIT. Jest to naturalne naszym zdaniem, typowe dla szybkich wzrostów, ale też typowe dla tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, to znaczy dynamicznego rozwoju tego sektora publicznego, który płaci po prostu później. I ostatni slajd z mojej części to jest szybki rzut oka na to, jak wygląda nasz bilans, a właściwie pozycja płynnościowa na 30 września 2021 roku. Widać, że grupa dysponuje środkami pieniężnymi powyżej 2 miliardów 700 milionów. Zadłużenie właściwie wzrosło tylko w segmencie Formula Systems. Bardzo stabilny poziom zadłużenia w ASECO Poland, ASECO International. Natomiast jeśli chodzi o Formula Systems, to jest też bezpieczny poziom tego zadłużenia. Oni tam wychodzą z zadłużenia takiego kredytowego w bankach i zamieniają je na zafiksowane, jeśli chodzi o koszty, zadłużenie w postaci obligacji. Więc to tyle ode mnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Karolina, za prezentacje dotyczące naszych finansów. Przejdziemy teraz do trzeciej części. Tak jak obiecaliśmy, będziemy się teraz starać odpowiedzieć na wszystkie pytania. Mogą Państwo jeszcze nam dosyłać. Część pytań już mamy, także będę po kolei próbował na wszystkie pytania odpowiedzieć. Zaczniemy od pierwszego pytania, może do Marka. Marek, czy można się jeszcze w tym roku spodziewać pozytywnego komunikatu odnośnie pozyskania klienta z bankowości w Niemczech? Państwa, ja przypomnę, my rzeczywiście w zeszłym roku założyliśmy razem ze spółką Adesso, takim znaczącym graczem
niemieckim joint venture, którego celem było promowanie rozwiązań Asseco Poland na rynku niemieckim. No i nie ustajemy w tych próbach. Rzeczywiście nieustannie tam trwają prace. Spotykamy się z potencjalnymi klientami, robimy bardzo dużo prezentacji. Cieszymy się, bo odbiór tego, co pokazujemy, jest bardzo pozytywny. No faktem jest, i pewnie stąd jest to pytanie, faktem jest, że jeszcze nie informowaliśmy o żadnym wygranym projekcie, bo rzeczywiście go nie ma. Natomiast nie poddajemy się. My od początku wiedzieliśmy, że to jest projekt, który wymaga cierpliwości i od początku jesteśmy bardzo cierpliwi i rzeczywiście wykonujemy sporą pracę, licząc, że ona przyniesie rezultaty. I tak jak ja kiedyś mówiłem, pewnie rok temu, czy już nie pamiętam kiedy, że myślę, że mamy na pokładzie, mówię tutaj o tych Niemcach z Adesso, mamy na pokładzie najlepszych ludzi z możliwych, więc jeśli z nimi tego nie zrobimy, to pewnie z nikim już tego nie zrobimy i uważamy, że to wcześniej czy później przyniesie efekty. Natomiast no, prawda jest taka, że wymiana systemu korowego to jest dla banku zawsze taka bardzo przełomowa decyzja, zważywszy jeszcze na to, że to jest rynek niemiecki, że systemy, które tam działają, mówię o systemach korowych, to są często systemy 30-letnie, więc jak ktoś po 30 latach ma wymienić system, to naprawdę podchodzi do tego bardzo ostrożnie i długo się zastanawia i te procesy po prostu tyle trwają. Natomiast co jeszcze obserwujemy? Te stare, nazwijmy to systemy korowe, często kobolowe, są już dzisiaj obudowane bardzo mocno nowoczesnymi rozwiązaniami frontendowymi dla klienta, dla pracowników oddziałów banku i my też próbujemy adresować właśnie tą stronę, tak? Czyli oprócz systemów korowych staramy się również promować te rozwiązania frontendowe, tak żeby no, taką czy inną drogą próbować do klienta wejść. To jest bardzo też dobra odpowiedź i to jest to, co Marek zwrócił uwagę. Znaczy, to nie jest kwestia tego, że my nie wygraliśmy, ale też nie przegraliśmy w jakichś przetargach. Czyli to jest ważne to, że nie odnosimy tam porażki, bo są jakieś przetargi, tylko po prostu te tematy dłużej trzeba wygenerować i nad nimi pracować. Skoro jesteśmy przy bankach, to mam kolejne pytanie. Marek, ile banków spółdzielczych korzysta z waszych produktów? Proszę Państwa, no my, pamiętacie Państwo, że my kiedyś zaczynaliśmy w ogóle od banków spółdzielczych i to jest dla nas bardzo ważny sektor i z drugiej strony jest to sektor, w którym jesteśmy mocno zakorzenieni. Ja dokładnie nie wiem, ile jest dzisiaj w ogóle banków w Polsce, tutaj myślę, że między 500 a 600, natomiast naszymi klientami jest ponad 400 banków. Pamiętajmy, że ja tutaj patrzę z perspektywy grupy, bo pamiętajmy, że my w grupie mamy poza Asseco Poland, które jest zawsze było i jest aktywne w tym sektorze, to mamy spółkę o nazwie Novum, spółkę, która również dostarcza rozwiązania dla tego sektora i patrząc właśnie z perspektywy całej grupy, ponad 400 banków polskich, banków spółdzielczych korzysta z naszych rozwiązań. To, co jeszcze tutaj warto podkreślić, to jest jakby stopniowa zmiana modelu sprzedawania do tych banków, bo my też idziemy tutaj jakby w zgodzie z najnowszymi trendami i oczekiwaniami z drugiej strony klientów i w tej chwili mocno promujemy te rozwiązania chmurowe i mamy już pierwszych klientów, co nas niezmiernie cieszy. Mamy przygotowaną platformę, mamy za sobą pierwsze wdrożenia produkcyjne i myślę, że to będzie model, który w perspektywie będzie zwyciężał i to ma swoje oczywiście dobre strony, bo to są długoletnie kontrakty, długoterminowe, stabilny strumień przychodów i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że konsekwencją tego jest to, że jakby w momencie, kiedy zmieniamy ten model, może dojść do jakiejś obniżki przychodów, no bo my nie sprzedajemy licencji, nie sprzedajemy usług wdrożeniowych, my po prostu musimy sami wydać pieniądze na przygotowanie platformy, na wdrożenie tego banku do niej, no a później odzyskujemy to z czasem w opłatach miesięcznych. Nie tak. Kolejne pytanie. Widzicie Państwo jakieś zagrożenia dla rozwoju biznesu w perspektywie 12-18 miesięcy? W których obszarach możecie ewentualnie dojść do osłabienia wyników i dlaczego? No, dzisiaj chyba takich zagrożeń nie widać. Właściwie to, co Państwo widzicie po 3 kwartałach, wszystkie obszary, w których działamy, mają się zupełnie dobrze. My jesteśmy w tej chwili w fazie budżetowania, to o czym mówiłem na początku. Przygotowujemy się do roku 2022, robimy w tej chwili budżet przychodów, robimy budżet kosztów i ja myślę, że na konferencji naszej marcowej będziemy mogli
dużo więcej o tym powiedzieć, bo zaprezentujemy jak zwykle backlog na 2022 rok natomiast tak bezpośrednio odpowiadając na pytanie, to jakichś wielkich zagrożeń nie widzę. Efekt może być tego, bo ta sprzedaż subskrypcyjna, ta sprzedaż rozwiązań w chmurze to nie jest tylko bankowość. My ten model będziemy i już promujemy również w innych sektorach i właśnie może być taki efekt, że przez chwilę jakiś spadek przychodów właśnie związany z tym, o czym mówiłem, ale to nie traktuję tego w kategorii zagrożenia. To jest bardziej budowa perspektywy na długie lata. To jest ważne, no to relacje z naszymi klientami są bardzo dobre i nie mamy żadnych takich odejść, które byłyby spektakularne. Jest to normalny biznes jak co dzień, który robimy, a wręcz zdobywamy nowych klientów, w związku z tym nie widzimy tutaj takiego większego zagrożenia. Mam teraz pytanie do Karoliny. Fundusz wynagrodzeń po 9 miesiącach wzrósł o około 17% rok do roku, podczas gdy liczba pracowników około 6% rok do roku. Co by oznaczało, że w ujęciu porównywalnym tempo wzrostu wynagrodzeń to około 10% rok do roku. Czy możecie to potwierdzić oraz jak widzicie outlook na presję wynagrodzeń w kolejnych kwartałach? Czy spodziewacie się przyspieszenia dynamiki wzrostu wynagrodzeń? To znaczy tak, komentując jeszcze te liczby, które porównujemy, bo zakładam, że rozmawiamy o liczbach skonsolidowanych, to należy na pewno zdjąć w tym funduszu wynagrodzeń istotny wpływ tych wartości share-based payment, to jest skala około 25 milionów, natomiast tam pod spodem w sprawozdaniu jest też napisane, jak to średnie wynagrodzenie średnie zatrudnienie się kształtuje, no to jest tam poziom około +8, tak? Co nie zmienia faktu, że konkluzja ogólna o tym, że fundusz wynagrodzeń rośnie, jest prawdziwa i że rośnie dynamicznie i faktycznie jakbyśmy mieli rozmawiać o pewnych wyzwaniach, to myślę, że to jest wyzwanie, zwłaszcza w kontekście zmian formalno-prawnych, które przed nami i które będzie trzeba obsłużyć w przyszłym roku. Natomiast dopiero po okresie budżetowania będziemy w stanie co do liczb skomentować te dynamiki, które zakładamy. Natomiast te presje widzimy. Na pewno kwestia nowego ładu i tego, że te wynagrodzenia netto pracowników, którzy zarabiają średnio powyżej 12,5 tysiąca brutto miesięcznie, to ci pracownicy tak naprawdę odczują w negatywny sposób ten nowy ład, no to gdzieś tam dotknie znaczącej skali pracowników naszych w Asseco Poland. Natomiast należy też pamiętać o tym, że te zmiany prawne generują popyt na zmiany w systemach ERP, czy ktoś musi te zmiany od strony instytucji publicznych oprogramować, więc postrzegamy to zarówno jako zagrożenie, ale też jako szansę, tak jak całą pandemię i te zjawiska wokół niej. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Możecie Państwo zdradzić, ile wynosi customer churn w obszarze rozwiązań dla klientów healthcare w Polsce? Zakładam, że jeżeli mówimy o churn rate, to mówimy o tym obszarze M-Mediki, bo to jest taki obszar, gdzie wprawdzie jest to ciągle B2B, natomiast tam tych klientów jest dużo małych, bo to jest skala około 9 tysięcy klientów na ten moment w samym tym obszarze Mediki. I to jest tak, że ci klienci z nami co do zasady zostają. Nie znam dokładnej liczby, natomiast to, co mogę powiedzieć na pewno, to, że baza klientów, jeśli chodzi o liczbę, jest dość stała, jeśli chodzi o ten obszar Mediki. Natomiast jeśli chodzi o obszar szpitali, to jest baza rosnąca i ten trend obserwujemy. I jeżeli chodzi o same przychody z tego obszaru, no to też są takie dwucyfrowe dynamiki, jeśli chodzi o porównywalne dwa okresy, więc wydaje się, że tu sytuacja jest mocno stabilna, jeżeli nie powiedzieć w ogóle wzrostowa. Pytanie z obszaru telekomunikacji. Jaki procent sprzedaży stanowią przychody realizowane do grupy Polsat z całkowitych przychodów po 9 miesiącach? Jak to się zmieniło rok do roku?
To tak może w ogóle ogólnie powiem, że ta dana, bo często dostaniemy o nią pytania, ta dana jest w ogóle w naszym sprawozdaniu finansowym, w nocie o przychodach od podmiotów sprzedaży do podmiotów powiązanych. Mamy tam pokazaną sprzedaż do grupy Polsat Plus i pewnie tymi danymi byśmy się mogli posługiwać. Za 9 miesięcy to jest skala ponad 80 milionów. Natomiast no to jest taki 100% wzrost właściwie w porównaniu do poprzedniego okresu, analogicznego okresu w poprzednim roku. Dziękuję. Backlog na 2021 w Polsce wskazuje na mocny przychodowo ostatni kwartał roku. Jakiej oczekujecie rentowności w Polsce w najbliższym kwartale? Myślę, że oczekujemy rentowności podobnych, jak mieliśmy okazję obserwować narastająco, powiedziałabym, w tym okresie. Należy pamiętać o tym, jak będziemy patrzeć na dynamiki i porównywać sobie kwartał czwarty do kwartału czwartego, należy pamiętać o tym, co powiedziałam wcześniej. To znaczy kwartał czwarty poprzedniego roku to już był taki kwartał pełnego rozkwitu tych wszystkich kontraktów, zwłaszcza właśnie w sferze administracji publicznej, które były konsekwencją wzrostu popytu na te nasze rozwiązania i usługi. W związku z czym te dynamiki pewnie nie będą tak imponujące, jak to ma miejsce w tym wymiarze 3 kwartały do 3 kwartałów, czy nawet samo Q3 do Q3. Natomiast na pewno to jest tak, że ten wysiłek organizacyjny na tych projektach i utylizacja, czyli ten wskaźnik, który my obserwujemy, utylizacja naszych pracowników na tych projektach, no, on się utrzyma i gdzieś ta praca nad tą rentownością przynosi efekty. Będę miał teraz pytanie do Marka. Dziękuję bardzo, Karolina. Marek, jak Państwo rozgraniczają i dzielą obszary działalności i kompetencji pomiędzy podmiotami z grupy Formula System z pozostałymi spółkami z grupy Asseco Poland, aby nie konkurować ze sobą na rynkach zagranicznych w obszarze nowych kontraktów i merger and acquisition i nie kanibalizować sprzedaży? Może zacznę w ten sposób. My z Formułą jesteśmy już ponad 10 lat, bo rzeczywiście ta akwizycja miała miejsce w końcówce 2010 roku i myślę, że przez ten czas nie mieliśmy problemów polegających na jakimś przeszkadzaniu sobie czy konkurowaniu. Staramy się wręcz współpracować mieliśmy i mam nadzieję będziemy mieli takie przykłady dobrej współpracy, czyli prowadzenia projektów. Pamiętajmy, że Formula w dużej części działa na rynkach, na których nas nie ma, bo ponad 50% przychodów Magica to są Stany Zjednoczone, 40% przychodów Sapiensa to są Stany Zjednoczone, Matrix to jest spółka, która w ogóle ma przychody albo z Izraela, pewnie w 90 paru procentach, albo ze Stanów Zjednoczonych, czyli ta pozostała część, więc my praktycznie sobie nie przeszkadzamy w biznesie. Mało tego, fajnym przykładem jest nasza sprzedaż zespołu zajmującego się ubezpieczeniami do Sapiensa. Państwo pamiętacie, kilka lat temu nasz zespół, który realizował projekty dla ubezpieczeń w Polsce, został wydzielony i sprzedany Sapiensowi. I dzisiaj tak naprawdę ci ludzie, można powiedzieć, dostali drugie życie. Oni bardzo mocno zaangażowani są w projekty Sapiensa w całej Europie, pracują w Skandynawii, pracują w Niemczech na projektach. Także to, myślę, jest taki dowód fajnej współpracy. Tam chyba jeszcze było pytanie o M&A, no ale tu jest podobnie. My sobie nie przeszkadzamy, wręcz sobie podpowiadamy od czasu do czasu, podsyłamy jakieś ciekawe spółki, z którymi na przykład my rozmawiamy, czujemy, że one do nas nie pasują z jakichś powodów, ale gdzieś tam wydaje nam się, że może Sapiens się zainteresuje, czy Magic i wtedy je przekazujemy. O fajnym przykładem, bo ta hiszpańska akwizycja Sapiensa, to tak naprawdę była tam nasza pomoc w tym wszystkim. Także bardziej tu współpracujemy niż sobie przeszkadzamy, tak bym to powiedział. I kiedyś pamiętam, szukaliśmy firm i TIA była też gdzieś tam w naszych przeglądach, a teraz to się zrealizowało w ramach ubezpieczeń. Marek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę Karolinę, mamy kolejne pytania dotyczące finansów. Czy zakładacie utrzymanie dwucyfrowego około 14-16% tempa wzrostu przychodów w 2022 roku, zakładając obecny kurs walut?
Tu się powtórzę, proces budżetowania dopiero przed nami i zarówno backlog na ten 22 rok, jak i te główne założenia, myślę, że wolelibyśmy omówić szczegółowo na tej naszej następnej konferencji, dlatego że no my jesteśmy w pierwszej fazie tak naprawdę, więc na ten moment niewiele możemy powiedzieć. To nie będzie do kolejnego pytania, ale zadam, bo przynajmniej żebyśmy mogli podyskutować, czy utrzymacie soft guidelines marży EBIT na poziomie około 9,5–10% w 2021 roku, biorąc pod uwagę, że po 9 miesiącach marża to 10,65%. Czy zakładacie utrzymanie marży EBIT na poziomie około 10% w 2022 roku, biorąc pod uwagę możliwą presję na pewne elementy kosztowe? To ten guidance na ten rok, to myślę, że mogę potwierdzić to oscylowanie w okolicach 10%, bo tutaj znamy mniej więcej sales mix, więc tego jesteśmy raczej pewni. Natomiast tam było pytanie o 22, tak? Również o 22, czy 10% będzie utrzymane w 22? Tak, przy tej presji. No to tak jak powiedziałam, presja, uwarunkowania formalno-prawne to jedno, natomiast pewnie jakieś tam szanse. No widzimy, że pewnie w tych obszarach będzie co robić w przyszłym roku, więc ja bym zaczekała, natomiast pewnie co do zasady tak będziemy sobie stawiać cele. Dokładnie. Czy oczekują Państwo spadku przychodów z sektora publicznego w 2022 roku w Polsce? Czy tak, na ten moment sytuacja wygląda w ten sposób, tam Państwo wiedzą, że dużo energii, jeśli chodzi o ten sektor publiczny, no idzie gdzieś tam w te tematy, powiedziałabym, konkurowania czy walczenia, bo tak bym to nazwała, naszej walki o to, żeby te przetargi publiczne w Polsce odbywały się w bardzo transparentny sposób. I tutaj te wysiłki naszego pionu, te wycieczki do KIO powodują, że tak naprawdę ta sytuacja jest mocno dynamiczna. My jesteśmy dzisiaj w takim momencie, że trudno cokolwiek zawyrokować, bo pewnie jeszcze 2 lata temu bylibyśmy trochę bardziej pesymistycznie nastawieni, natomiast sytuacja pokazała, że warto się nie poddawać i tutaj walczyć o to, żeby te przetargi się odbywały na zasadach fair play i żeby nie konkurować w sposób taki, powiedziałabym, w obszary szarości, żeby nie wchodzić, żeby to było mocno transparentnie. Natomiast to, co my obserwujemy w tym wymiarze administracji publicznej, to na pewno jest to, że te instytucje zidentyfikowały swoje potrzeby w tym zakresie, to ten trend myślę, że z nami zostanie, a my jesteśmy taką firmą, która potrafi, udowodniła to wielokrotnie, na takie potrzeby odpowiedzieć i takie duże kontrakty, tam gdzie nawet powiedziałabym jest taki reżim czasowy, czasami się wydaje niemożliwy do dowiezienia, my potrafimy to robić ogromnym wysiłkiem tych ludzi, natomiast udowodniliśmy, że potrafimy to robić. I też często dostajemy te pytania o to, że gdzieś tam są te trendy, żeby budować te zasoby po stronie tych instytucji, natomiast wszędzie tam, gdzie pieniądz musi być na czas, musi być wypłacony precyzyjnie, gdzie ten reżim jest taki trudny, no to tam tak naprawdę to my nie zawodzimy i myślę, że doświadczenie to pokazuje, że warto na nas polegać. Warto powiedzieć jeszcze o jednym projekcie, który ostatnio zakończyliśmy nie tylko w obszarze publicznym, ale również w bankowości, bo akurat w weekend zakończyło się bardzo duży projekt, który realizowało kilkaset osób. To, co jest istotne, to było realizowane w bardzo ciężkim okresie pandemii. Dotyczyło bankowości. 2 duże banki się łączyły i my ten projekt realizowaliśmy. No Państwo się też trochę domyślają, bo te informacje gdzieś były publiczne. My nie używamy jeszcze nazw. Myślimy, że klient też się pochwali, ale już o tym głośno mówi, że to zostało zrealizowane z dużym sukcesem i to był dla nas wyjątkowy projekt, bo dotychczas realizowaliśmy zwykle część prac związanych z informatyką, z takimi projektami, a w tym projekcie po raz pierwszy robiliśmy całościowo podejście do takiej transformacji i do przeniesienia
danych z jednego banku do drugiego, przy okazji robiąc jeszcze dodatkowe procesy i to zrobiliśmy konkurując z dużymi firmami konsultingowymi, które zwykle były brane jako główni partnerzy realizacji czegoś takiego, także cieszymy się, bo to jest po pierwsze dobre doświadczenie, dobra referencja, ale również ogromne zaufanie i też pokazaliśmy naszemu klientowi, że potrafimy takie rzeczy robić. Wspomniałaś tutaj słowo energia, w związku z tym kolejne pytanie też Ci zadam, gdzie się pojawia słowo energia, ale zupełnie w innym znaczeniu. Usługi obce za 9 miesięcy 2021 roku to około 1,4 biliona złotych, z czego około 1 miliard to wynagrodzenia współpracowników i podwykonawców. Jaką wartość stanowią koszty energii elektrycznej, o ile spodziewacie się wzrostu kosztów energii w 2022 roku? W tej chwili nie mam w głowie kosztów energii elektrycznej, możemy wrócić z tą daną. Natomiast faktycznie to jest tak, że przy tym budżetowaniu zakładamy istotną inflację na linijce akurat tej kategorii kosztów. Tutaj głównie w tym obszarze działalności naszej europejskiej. Myślę, że to może być taka dwucyfrowa dynamika, natomiast myślę, że jeśli chodzi o ten obszar, o zarządzanie tym obszarem w Asseco Poland, to my mieliśmy w zeszłym roku i w trakcie tego roku negocjowane dłuższe umowy na dostawy tych energii, więc znaczną część tego przyszłego roku mamy chociażby w jednostce dominującej tutaj już zakontraktowaną. Bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie, które tutaj widzę, jeszcze zapraszam oczywiście do wysyłania kolejnych pytań. Czy w związku z presją inflacyjną dokonujecie także repricingu w górę waszych produktów i usług? Jeśli tak, to w jakiej skali procentowej są to podwyżki? Czy dotyczą wszystkich, czy tylko wybranych produktów, usług? W jakim horyzoncie czasowym może się dokonać taki repricing? To jest bardzo fajne pytanie, dlatego że ono pozwala zaadresować dwa tematy. Jedno to jest taki wskaźnik tego recurring revenue, czyli revenue, przychodów, które pochodzą z tych umów utrzymaniowych, umów outsourcingowych i w takich umowach co do zasady, a celowo używam co do zasady, bo pewnie nie będzie to dotyczyło właśnie obszaru administracji publicznej, mamy klauzule, które nam pozwalają na waloryzację wynagrodzeń. I faktycznie te klauzule są oparte i ta waloryzacja jest oparta zazwyczaj o wskaźniki inflacji oraz wskaźnik średniego wzrostu wynagrodzeń podawany przez GUS, więc faktycznie te mechanizmy są, więc na tych przychodach powtarzalnych będziemy mogli z tych klauzul korzystać i rzeczywiście my w tych kontraktach, które podpisujemy na długie okresy, bardzo dbamy o to, żeby te klauzule się znajdowały właśnie w tych umowach, bo byłoby to nieracjonalne, gdybyśmy dzisiaj wchodzili w jakąś umowę na 3 czy 4 lata. Czasami to jest w ogóle przedmiot naprawdę gorących dyskusji z klientami i akurat ten obszar, natomiast tutaj trochę jak niepodległości bronimy tego, że po prostu to z punktu widzenia interesów ekonomicznych spółki jest dla nas konieczność. Natomiast jeśli chodzi o ten obszar przetargów, które się rozstrzygają w oparciu o prawo zamówień publicznych, to często nie ma przestrzeni na to, żeby takie klauzule w umowach się znalazły. Stąd też, gdy my podchodzimy do przetargu właśnie w tym obszarze, to bardzo mocno się zastanawiamy nad tym, jak wycenić te nasze usługi i stąd czasami te nasze ceny zdarza się, że gdzieś tam są średnio wyższe od tego, co kładą na stole nasi konkurenci. Właśnie to jest wynik tego, że staramy się być tutaj mocno przewidujący i mamy doświadczenie wyceny takich długich kontraktów. Różne te doświadczenia mamy i staramy się na tych doświadczeniach uczyć i z tego wyciągać wnioski. I ta nasza zasada, żeby nie play to play, tylko play to win, ona bardzo obowiązuje i właśnie przy tych klauzulach to jest taki wymiar faktyczny stosowania tej zasady. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Ostatnie pytanie, które do nas teraz jeszcze trafiło. Jakie macie plany CAPEX-owe na 2022 rok versus 2021 i czy mogą one wpłynąć na dywidendę w przyszłym roku?
Na dzisiaj to jest tak, że faktycznie widzimy, że ten CAPEX, który właściwie mamy w wykonaniu już po 9 miesiącach i pewnie jak patrzymy na prognozę tego roku, to CAPEX, który budżetowaliśmy, on się nie zrealizował w całości i myślę, że jest to pewien rodzaj takiej racjonalności po stronie zarządów spółek z grupy, żeby te pieniądze wydawać po prostu w tych niepewnych czasach troszkę z większą ostrożnością. Nie spodziewam się, żebyśmy budżetowali jakieś znaczące tutaj wzrosty versus ten rok. Natomiast tu znowu się skawiatuje, że będziemy więcej w stanie powiedzieć i bardzo konkretnie odpowiedzi udzielić przy konferencji końcorocznej. To były wszystkie pytania. Karolina, bardzo dziękuję. Za odpowiedzi. Szanowni Państwo, to koniec naszej konferencji. Oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami nie tylko w trakcie konferencji, ale zawsze nasz dział IR-u czy zarząd jest do Państwa dyspozycji i w razie czego proszę tylko o kontakt i będziemy się starać zawsze odpowiedzieć na wszelkie pytania, które Państwa nurtują. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na te wszystkie najistotniejsze. Już dzisiaj Państwa zapraszamy na naszą konferencję dotyczącą wyników za cały rok 2021. Tak jak zawsze na konferencji będzie również prezes Adam Góral, który serdecznie Państwa również pozdrawia i też już czeka na to, żeby się z Państwem spotkać i podzielić się swoimi wizjami rozwoju firmy na kolejne lata. Tym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział w tej konferencji i zapraszamy na ponowne i zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.